Cześć, tu Seba, a dziś opowiem o problemach z tego typu dymogeneratorem, dlaczego się zawiesza, dlaczego przygasa oraz jak wykonać do niego wibrator. Zapraszam na nagranie. Najczęstszą przyczyną tego, że dymogenerator przygasa, wygasa lub zrębki się zawieszają, jest brak dostępu do powietrza. No, powietrze jest potrzebne do spalania. No i najczęściej się to dzieje przez to, że po pierwsze mamy źle dobraną zrębkę do dymogeneratora. Tego typu dymogeneratory wymagają, żeby zrębka była trochę grubsza. On jest przymocowany na sztywno i nie ma tam żadnej siły, energii, żeby ta zrębka nam opadała. Są takie praktyki, że na przykład można wsadzić jakiś ciężki kamień na wierzch i wtedy może trochę grawitacyjnie to przyspieszyć. Ale w większości przypadków po prostu jest źle dobrana zrębka. Jeżeli chodzi o zrębki, no to mamy do wyboru coś takiego. To jest zrębka 0,3 do 1 mm. W takim dymogeneratorze zasypany tylko taką zrębką nie ma szans, żeby się to w ogóle paliło. Minimum, jaką zrębkę możemy używać w takich dymogeneratorach, to jest od 2 do 3 mm. Ja często robię tak, że mam jeszcze zrębkę 3 do 5 mm, ona jest taka grubsza i wtedy na przykład sobie mieszam te dwie, nawet trochę dosypuję tej. Dlaczego? Bo gruba zrębka powyżej 3 mm, powyżej 5, ona się zacznie spalać, zamiast tlić. A my musimy, żeby w naszym dymogeneratorze był utrzymany żar i żeby się tliło i wtedy generuje się poprawnie dym. Więc ja generalnie staram się używać zrębki 2-3 mm, ewentualnie trochę dorzucić grubszej i trochę drobniejszej, właśnie takiej miałkiej poniżej 1 mm, tak żeby tam było się żarzyło, więc to musimy dostosować. Innym problemem jest to zbyt mały dopływ powietrza. Mamy za sobą pompkę. Ja mam tą pompkę taką akwariową. Ona jest dosyć małej wydajności. Ja mam rozkręconą na full i na tej małej wędzarni ona mi działa poprawnie. Natomiast na tej dużej wędzarni ja mam pompkę taką do oczek wodnych, taką dużą żeliwną i ona tam doskonale się sprawuje. Do tego za chwilę przejdę do kolejnego aspektu, do tego jest dużo fajniej, bo ja ją mam sprzężoną razem z dymogeneratorem i jej wibracje, kiedy generują powietrze, równocześnie sprawiają wdrżenie nasz dymogenerator. Co spowoduje, że nam zrębki powoli opadają i nie zapycha nam się dymogenerator, nie zawiesza nam się. To jest najważniejsze, żeby nam się nie zawieszał, bo jeżeli się zawiesi, to wtedy też nam będzie przygasał. I teraz tak, jakie mamy możliwości, jak uniknąć tego zawieszania poprzez wibrację? Najprostszą metodą jest po prostu sprzężenie, tak jak ja tam mam zrobione pompki razem z dymogeneratorem i to działa świetnie, do tego tam pompka jest mocna, więc tam to działa świetnie, w tej dużej wędzarni właściwie nigdy mi się nie zawiesiły zrębki, od początku do końca cały zasyp działa i to jest ok. Natomiast w tej już mi się zdarzyło zawieszanie, dlatego stwierdziłem, że zrobię jakiś tanim sposobem fajny wibrator, tak żeby były wzbudzone wibracje, no bo nie chciałem tej pompki plastikowej przymocowywać do dymogeneratora, z tego względu, że no, to się rozgrzewa, gdzieś tam to jest plastikowe i myślę, że nie zdałoby to egzaminu, więc poszukałem sobie taki silnik wibracyjny. To jest mały silniczek 5W z obciążnikiem, takim nieregularnym i on po prostu pod wpływem kręcenia się obrotów wprawia w drżenie, to po prostu zaczyna drgać. Najprostszą metodą jest po prostu, to jest 5V, czyli możemy zwykły kabel USB i na przykład ładowarkę lub jakikolwiek inny zasilacz i podłączyć to. Najtańszą metodą, chyba najłatwiejszą, silniczek kosztuje około 12 zł, taka obejma, nie wiem, 8-9 zł w sklepie budowlanym i możemy w ten sposób obejmą jakoś tutaj zamocować ten dymogenerator do dymogeneratora. W ten sposób podłączyć to i będzie to działało. Ale jedna uwaga, ja sugeruję, żeby mieć też potencjometr z tego względu, że na standardowych obrotach ten silniczek dosyć mocno pracuje, te wibracje są zbyt duże, ale jak mamy potencjometr, to ja mam tutaj, sobie mogę kontrolować moc drgania. Tak naprawdę nie potrzebujemy, żeby to drgało mocno, ale wystarczy, żeby trochę drgało i to już spowoduje, że zrębka nam się nie będzie zawieszać. Tak jak powiedziałem, możemy tak zastosować, czyli koszt wykonania takiego wibratora to jest, myślę, około 30 zł, obudowa 10 zł, potencjometr 10 zł i wibrator też około 10. Jakiś kabel USB mikro, ja tam od ładowarki odciąłem jakiejś starej i jakiś zasilacz miałem, więc około 30 zł takie coś. Więc ja to polecam, fajnie to działa, jak widzicie. Jak to jest przymocowane do wędzarni,
No to tylko tu drga, widać, że zrębki drgają, więc to już powinno wystarczyć. Aha, no i jeszcze ważne, specjalnie mam tutaj na takich długich śrubach M4, żeby ta obudowa nam się nie stykała z naszym dymogeneratorem, który się nagrzewa. Teraz wam pokażę, jak to wykonałem, żebyście mogli sobie też odwzorować. Silniczek zasilany jest napięciem 5V, czyli wystarczy nam jakiś stary zasilacz do telefonu, ładowarka, kabel mikro USB, ja tutaj rozbroiłem, jest czerwony i czarny przewód, którym idzie napięcie. Tutaj mocuję do potencjometru, widzicie na schemacie, jak powinno być zamocowane. Kabelki łączę takimi termokluczkami z cyną w środku, jest to bardzo wygodne. Tutaj ja tymczasowo zamocowałem silniczek na trytki, tak żeby było można zobaczyć, jak działa, czy będzie dobrze się sprawował. Jak widać, ładnie tutaj wszystko drga, więc powinno wszystko działać poprawnie. Teraz przygotowuję obudowę, sprawdzam, czy się w obudowie zmieści zarówno silniczek, jak i potencjometr. A następnie wywiercę otwór pod potencjometr. Natomiast silniczek przykleję klejem dwuskładnikowym, epoksydowym. Powinno to dobrze działać. Nie powinno być z tym problemu. Tu możecie zobaczyć, jak już wszystko jest posklejane, jak wszystko ładnie działa, jak dobrze wibruje. Myślę, że będzie to bardzo dobrze funkcjonować. Następnie zaznaczam otwory na dymogeneratorze pod śruby M4, którymi przymocuję wibrator. Śruby oczywiście ze stali rdzewnej, nakrętki również. Tu możecie zauważyć, że są takie specjalne nakrętki z kołnierzem, z taką podkładką jakby od razu zamocowaną. To zapobiegnie to, że podczas drgania nie będzie się to rozkręcać. No i tak prezentuje się nasz dymogenerator z wibratorem. Oczywiście wszystkie komponenty będą w opisie do filmu. Jak widzieliście, wykonanie takiego wibratora do dymogeneratora to nic skomplikowanego. Pamiętajcie zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę. Tyle, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!